Cześć, tu Bartek Czeka ze strony universeofmemory.pl.com. Jeden z takich najstraszniejszych czy najsmutniejszych wiadomości, jakie dostaję, czy komentarzy, pochodzą od osób, które często wysyłają mi całą listę różnego rodzaju symptomów, boleści, różnego rodzaju, razem z garścią różnego rodzaju wyników badań i proszą o diagnozę, czy proszą, żeby popchnąć te osoby w kierunku odpowiedniej diagnozy i często tym wiadomościom towarzyszy informacja, że były u iluś tam lekarzy i po prostu lekarze nie potrafi pomóc. I to jest oczywiście bardzo smutne z wielu powodów. Tutaj tylko krótka uwaga, błagam, proszę nie wysyłać osobie, której się nie zna, swoich wyników badań razem z PESEL-em, datą urodzenia, bo całe mnóstwo osób po prostu potrafi mi wysłać tak naprawdę cały pakiet swoich wiadomości personalnych. Ja oczywiście takie rzeczy kasuję, ale nie wiadomo, kiedy po prostu natkniesz się na taką osobę, która po prostu tego nie skasuje i wykorzysta takie informacje, także proszę być ostrożnym. Natomiast kłopot polega na tym oczywiście przy takich informacjach czy takich osobach, że nie da się, po prostu nie da się najzwyczajniej w świecie na podstawie garści informacji, garści symptomów postawić jakiejkolwiek diagnozy. Diagnozowanie na podstawie komentarzy praktycznie zawsze, licząc jakichś, tak bym powiedział, niewielkich spraw, są po prostu nieodpowiedzialne i mogą być nawet tragiczne w skutkach, bo po prostu można popchnąć daną osobę w stronę naprawdę nietrafnej diagnozy. Jednocześnie nie jest ciężko zrozumieć, jak po prostu zrozpaczona jest dana osoba i oczywiście ta rozpacz bardzo wiele osób będzie ciągnąć w stronę nieodpowiednich kierunków, rozwiązań, często różnego rodzaju szemranych rozwiązań, nie mających wiele wspólnego, bym powiedział, z taką prawdziwą medycyną leczniczą. I ten odcinek jest dedykowany właśnie takim osobom i nie mogę powiedzieć, że jakakolwiek z takich osób, jeśli ty do nich należysz, że dostaniesz mapę, na której po prostu odpowiedź jest zaznaczona krzyżykiem. Wiadomo, że to jest niemożliwe, bo każdemu dolega co innego. Nie mogę szczerze mówiąc również powiedzieć, że to będzie kompas, który nawet popchnie cię w odpowiednim kierunku, ale mogę obiecać, że dostaniesz mapę. Bo kłopot polega na tym, że większość osób nie ma żadnego systemu rozwiązywania kłopotów. Ja pisałem już o tym, że jednym z największych kłopotów większości osób, która uczy się nieskutecznie, jest brak systemu. Bo tak naprawdę nieważne, czy dany system nauki po prostu jest kiepski, czy jest skuteczny, tak długo jak jest, to będziemy mieć poniekąd nakreśloną ścieżkę postępowania w danym przypadku. Czyli jeśli ja zetknę się z jakimś zestawem informacji, nieważne czy to jest język obcy, czy to jest medycyna, czy to jest fizyka, to ja już mam jakąś wytyczoną ścieżkę, jak będę te informacje obrabiać, jakie będę zapamiętywać, jakie będę kodować, tak żeby te informacje zostały w głowie. Ale uwaga, to jest podejście do skutecznej nauki, ale pytanie, czy na przykład rozwiązywanie zagadek medycznych, czy stawianie diagnoz będzie specjalnie się czymś różnić? Nie. Uważam, że absolutnie nie. Jeśli mamy wytyczoną ścieżkę postępowania, jakiś ogólnie system, to będzie dużo łatwiej działać. I właśnie taki system, taki mój autorski, który sobie stworzyłem, kiedyś chciałbym Ci przedstawić w tym odcinku i będę go omawiać. Ja osobiście mam, wydaje mi się, dosyć spore doświadczenie w rozwiązywaniu takich zagadek. Żeby było jasne, ja nie jestem lekarzem, ja jestem tylko dietetykiem, psychologiem kosmetycznym, trenerem personalnym, jeśli chodzi o takie, bym powiedział, nie wiem, jakiekolwiek medyczne, około medyczne tematy. Natomiast wielokrotnie po prostu byłem zatrudniany, żeby w momencie, w którym lekarze nie potrafili postawić diagnozy, żeby spróbować taką diagnozę postawić i prawie zawsze się to udawało. I właśnie jednym z powodów, dla których się udawało, jest to, że mam poniekąd system rozwiązywania takich problemów. Czyli jeśli wiem, że zostało sprawdzone to i to i to potencjalnie zostają jeszcze inne okienka do odhaczenia. Także mam nadzieję, że po prostu ten system będzie Ci służyć i tutaj jeszcze zostaje jedna kwestia do omówienia, dlaczego to może potencjalnie się udać, bo oczywiście jestem jak najbardziej świadomy, jeśli mamy osobę, która studiuje na przykład 6 lat medycynę, potem robi parę lat specjalizacji i tak dalej, to jest olbrzymia ilość zgromadzonej wiedzy. Więc teraz nawet jeśli ja dam system, to pojawia się pytanie, jaka jest szansa, że ty jako pacjent mógłbyś postawić diagnozę w momencie, w którym lekarz nie byłby w stanie jej postawić? I odpowiedź jest bardzo prosta. Tobie zależy bardziej, bez cienia wątpliwości będzie zależeć Ci bardziej i B, masz dużo więcej czasu niż lekarz. Oczywiście są wyjątki, a jeśli przychodzi lekarz i ma na Ciebie 15 minut
i to nie jest, że tak powiem, jakiś taki bardzo, bardzo prosty problem, czyli na zasadzie przychodzi jedna osoba z jednym schorzeniem, to szansa na to, że ten problem zostanie rozwiązany jest, szczerze mówiąc, w przybliżeniu zerowa. Natomiast jeśli ty, jako osoba, której coś dolega, jako pacjent, siądziesz w domu i już masz przynajmniej jakiś plan, który właśnie ci przedstawię, czy taki system, to przez samą jakby tą siłę dłubania w różnego rodzaju potencjalnych kłopotach, przez samo robienie diagnozy różnicowej jest szansa, że dojdziesz do tego problemu i jeśli masz normalnego lekarza, który ma trochę otwartości umysłu, to wydaje mi się, że będziesz w stanie po prostu przeprowadzić nawet krótką taką rozmowę, że wie pan, wydaje mi się, że próbowaliśmy na przykład rozwiązać ten kłopot w ten sposób, ale mi się wydaje, dużo czytałem, że to może być potencjalnie to i to. Co pan o tym uważa? Co pani o tym uważa? Ewentualnie, jeśli ktoś po prostu uważa, że lekarz nie jest otwarty, można pójść na konsultację po prostu taką uzupełniającą do innego specjalisty, do innego lekarza i tam skonsultować się właśnie z taką inną osobą i powiedzieć, co pan sądzi. Nawet można to przedstawić jako, że tak powiem, pulę potencjalnych rozwiązań, że czy to jest to, czy to jest to, czy to jest to i ponownie jest szansa, że ten właśnie inny specjalista będzie w stanie pomóc. Ale starczy wprowadzenia, przejdźmy sobie do takiego systemu. System, mam nadzieję, że się spodoba. Ja oczywiście z racji tego, że szczerze mówiąc praktycznie uczę już pół mojego życia różnego rodzaju rzeczy, to staram się zawsze przedstawiać informacje w jakiś ciekawszy sposób, czasami absurdalny czy śmieszny i nie inaczej będzie w tym przypadku. Ten system rozwiązywania kłopotów będzie bazował na wykryciu, kto jest dupkiem najzwyczajniej w świecie. To znaczy, że wiadomo, że ktoś jest dupkiem, coś jest dupkiem, natomiast właśnie trzeba będzie sobie rozbić to na kategorie, żeby określić właśnie kto albo co nim jest. Pierwsza kategoria jest absolutnie szalenie prosta, uważam, i brzmi: najeźdźca jest dupkiem. Mianowicie, coś najechało twój organizm i trzeba teraz wykryć co. I oczywiście wiele z tych rzeczy, czy większość tak naprawdę jest absolutnie, że tak powiem, przynajmniej z nazwy jasna dla każdej osoby. Możemy mieć do czynienia z bakteriami, możemy mieć do czynienia z infekcjami wirusowymi, możemy mieć do czynienia z infekcjami grzybiczymi, możemy mieć do czynienia z toksynami, czyli tym razem, że tak powiem, tym czymś, co będzie nam bruździć w organizmie, będą różnego rodzaju toksyny, choćby na przykład metale ciężkie. Oczywiście nie zdarza się to szalenie często, ale zdarzyć się może. Kolejnym najeźdźcą mogą być nowotwory i dodatkowo to będą leki, suplementy albo zioła. Czyli jeszcze raz podsumowując, albo będą to bakterie, wirusy, grzyby, nowotwory, toksyny, leki, suplementy, zioła. Czyli innymi słowy, coś dostało się do organizmu, oczywiście z wyjątkiem nowotworów, ale też jest to, że tak powiem, jakiś taki najeźdźca, którego lubię wrzucać do tej kategorii i nam będzie szkodzić. I wiem, że choćby ta lista może się wydać, no a to wcale nie jest takie skomplikowane. Nie jest, ale szczerze mówiąc miałem przypadków, że tak powiem, problemów nierozwiązalnych przez, nazwijmy to powiedzmy, innych specjalistów, które okazywały się bardzo proste, bo po prostu ktoś nie uważał, że będzie, jakby nie sprawdzał potencjalnie innych okienek. Miałem na przykład, akurat była to kobieta, którą uczyłem zresztą i do tej pory uczę języka niemieckiego i po prostu przyszła, stwierdziła: hej Bartek, wiesz co, mam kłopot z zatokami, mam po prostu nawrotówkę cały czas, jeśli chodzi o zapalenie zatok. No i opisała to, że rzeczywiście to się odnawia dosyć często, czyli innymi słowy, no mam do czynienia z chronicznym zapaleniem zatok, ale mówiła, że ostatnio na przykład jak była, to dostała jeden antybiotyk, potem dostała drugi antybiotyk, potem dostała kortykosteroidy i okazuje się, że no nic tak naprawdę nie pomagało. I po wysłuchaniu tego zawsze wyglądało to w ten sposób, że jakby poprawa tego stanu była bardzo krótkotrwała, po czym znowu, że tak powiem, z pełną mocą wracały te infekcje, również były leki antyhistaminowe i patrząc oczywiście, jeśli będziemy mieć zapalenie zatok z takich, bym powiedział, absolutnie najprostszych rzeczy, z którymi możemy mieć do czynienia, oczywiście bakterie były otoczone, wirusy, że tak powiem, to by samo przeszło, poza tym wirusy raczej nie są sprawcami chronicznych zapaleń zatok, zostały zapalenie grzybicze. Bardzo rzadko się zdarza. Mimo jednak, że jest to diagnoza bardzo rzadka, to okazało się, że po przeczytaniu opisu badania tomograficznego, że cierpi ona na aplazję prawej zatoki czołowej. Uwaga, w literaturze dosyć często zdarza się tak, jest opisywane, że przy aplazji właśnie prawej zatoki czołowej będzie to sprzyjać rozwijaniu się infekcji grzybiczych. To zostało zasugerowane, poszła do lekarza, który
że tak powiem, stwierdził, że jak najbardziej jest to możliwe, dostała nystatynę i okazało się, że infekcja przeszła raz, dwa. Więc to jest jeden z takich wielu przykładów, że naprawdę powiedział, teoretycznie proste systemy są w stanie naprawdę rozwiązywać nierozwiązane. Oczywiście, że tak powiem, takich anegdotek mam dziesiątki, natomiast nie chcę po prostu tego przedłużać. Tym samym podsumowując, pierwsza kategoria to brzmi najeźdźca jest dupkiem. Druga kategoria brzmi twoje ciało lub umysł jest dupkiem. Czyli innymi słowy, coś już dzieje się w ciele. Może być to podłoże genetyczne. Oczywiście przypominam, że jakieś cięższe choroby genetyczne, one są tak naprawdę wiadome czy znane od samego początku, bo od urodzenia, czy dosyć szybko się będą objawiać, na przykład w wieku już dziecięcym, nastoletnim. Natomiast oczywiście też do tej kategorii będą należeć różnego rodzaju predyspozycje genetyczne. O części z takich predyspozycji sobie mówiliśmy, oczywiście są geny, czy polimorfizmy genetyczne, takie jak BRCA1 i BRCA2, które odpowiednio będą zwiększać ryzyko występowania raka piersi czy raka jajników. To oczywiście, że taki polimorfizm, taka mutacja będzie występować u danej kobiety, nie oznacza, że ta kobieta jest skazana na przykład w przypadku BRCA1 na 80% częstsze występowanie po 45 roku życia raka piersi, czy 40% większe ryzyko występowania raka jajnika, ale szanse te są większe. Natomiast oczywiście tutaj mogą występować inne czynniki, które mogą jakby zaktywizować te predyspozycje genetyczne, zwiększyć ekspresję danych genów i rzeczywiście wywołać taki stan. Więc mamy podłoże genetyczne. Kolejne to jest podłoże autoimmunologiczne, czyli innymi słowy mamy jakieś choroby, które sprawiają, że nasze ciało będzie samo atakować siebie. I oczywiście to jest, że tak powiem, zdecydowanie bardziej taki podchwytliwy temat, bo te choroby te mogą się objawiać naprawdę absolutnie przez całe życie w zależności od choroby. Niektóre będą się po 40 aktywizować, niektóre w wieku nastoletnim i tutaj wyszczególniłbym osobną kategorię, mimo że oczywiście są to w pewien sposób jakieś takie rysy autoimmunologiczne, alergie i nietolerancje. Wyodrębniłbym je i mam wyodrębnione w tym moim systemie z prostego powodu, że warto, że tak powiem, mieć, że tak powiem, jakoś całościowo w głowie, że trzeba patrzeć, czy może, nie wiem, to co jemy będzie nam szkodzić, czy może te warunki, w których my przebywamy w domu będą powodować taki stan. Idąc dalej, będziemy mieć starzenie się. Wiele rzeczy, czy wiele różnego rodzaju kłopotów, bolączek, że tak powiem, może po prostu pojawić się z wiekiem i ma to więcej wspólnego po prostu z tym, że organizm, wszystkie organy, kościec, stawy i tak dalej zużywają się z wiekiem, tym samym oczywiście różnego rodzaju bolączki mogą się pojawić właśnie w momencie starzenia się, natomiast wciąż warto pamiętać, że ten wiek musimy sobie wziąć pod uwagę. Idąc dalej, będziemy mieć kłopoty strukturalne, jak to nazywam. Czyli innymi słowy, może być tak, że będą nieodpowiednie naciski choćby na nerwy, które będą się objawiać bólami. Różnego rodzaju na przykład kłopoty z kręgosłupem, które dopiero mogą być zauważalne, mimo że były w jakiś sposób wrodzone, będą się objawiać dopiero po 20, 30, 40 i mogą objawiać się naprawdę w nieoczekiwane sposoby. Kolejny kłopot to są zaburzenia psychosomatyczne i stąd jakby nazwa kategorii brzmi, że twój umysł może być dupkiem, czyli rzeczywiście może być tak, że nasz umysł będzie nam z różnego rodzaju powodów płatać figle i tym samym będziemy mieć objawy, nawet kiedy teoretycznie takich objawów mieć nie powinniśmy. I tutaj osobno jeszcze bym sobie wyodrębnił zaburzenia hormonalne i zaburzenia neurologiczne i dla jasności oczywiście znowu, tak jak w przypadku alergii i nietolerancji, to jest, że tak powiem, tak naprawdę część kłopotów autoimmunologicznych, ale zaburzenia hormonalne i zaburzenia neurologiczne można relatywnie na tyle łatwo sprawdzić, że warto znowu to wyodrębnić jako osobną kategorię w momencie, w którym będziemy szukać rozwiązań różnego rodzaju kłopotów. Czyli tutaj przykładowo, jeśli nie wiem, ktoś ma niski poziom energii i nagle natknie się, że dobra, niski poziom energii to może być na przykład anemia, to mogą być stany zapalne, to mogą być kłopoty z tarczycą, ale to może być, jeśli ktoś jest facetem na przykład
niedobory testosteronu czy niski poziom testosteronu i sobie zbada ten testosteron i może się właśnie okazać, że tutaj wchodzi nam całe bogactwo różnego rodzaju badań, no bo to nie jest tylko oczywiście sam testosteron, tylko wolny testosteron, SHBG można zobaczyć poziom prolaktyny, można czy właściwie trzeba gonadotropinę, LH i FSH sprawdzić, można zrobić USG jąder, czy zobaczyć, czy po prostu nie wystąpiła dysfunkcja na tej osi gonady, przysadka mózgowa. Innymi słowy, jest tutaj mnóstwo do grzebania i to jest osobna kategoria, którą po prostu jeśli masz kłopot z postawieniem diagnozy przez lekarza, którą ty powinieneś rozważyć i takie rozwiązanie potencjalnie podsunąć lekarzowi. Kategoria numer 3 to ty jesteś dupkiem dla ciała i umysłu, czyli w poprzednim punkcie mieliśmy, że twoje ciało jest dupkiem lub umysł jest dupkiem, czyli innymi słowy są rzeczy, nad którymi może nie do końca miałeś wpływ i one po prostu same się zaczynają manifestować wraz z wiekiem, czy pod wpływem jakichś bodźców, natomiast kategoria numer 3 to jest ty aktywnie jesteś dupkiem właśnie dla swojego ciała lub dla swojego umysłu. I jak można to rozpoznać, jakie kategorie możemy to rozpoznać? Najprostsze rzeczy, używki oczywiście, tak? Jeśli walisz wódę, jeśli palisz papierosy, zażywasz sobie rekreacyjnie czy nie narkotyki różnego rodzaju, pierwsza lampka ostrzegawcza, że coś tutaj się może dziać. Punkt drugi oczywiście to jest nieodpowiednia dieta, czyli często tak naprawdę ta dieta, która jest nam zalecana, ktoś wali 5 posiłków dziennie, szczególnie mało się oczywiście rusza, te posiłki są napakowane węglowodanami i, że tak powiem, nie jest ciężko tak naprawdę o doprowadzenie do jakiejś choroby. Idąc dalej, będziemy mieć urazy różnego rodzaju lub też kłopoty strukturalne, które te urazy wywołały. Czyli znowu tutaj my aktywnie wywołaliśmy dany stan w przeciwieństwie do tej jeszcze raz kategorii drugiej, gdzie jakiś stan tak naprawdę można powiedzieć już wcześniej istniał najczęściej i został ewentualnie zaktywizowany. Także tutaj jakiekolwiek urazy, kłopoty strukturalne, które zostały wywołane w ciele, mogą wywoływać symptomy. Jeśli chodzi o bycie dupkiem dla własnego umysłu, stres. I znowu wielkie przypomnienie, już mówiłem o tym w paru odcinkach, ale oczywiście wiem, że słuchacze dołączają w różnych odcinkach, więc powtórzę, organizm absolutnie nie rozróżnia rodzajów stresu. Nie ma czegoś takiego jak pozytywny stres czy negatywny stres. Jest odpowiednia ilość stresu, która może wywołać efekt hermetyczny. Może wywołać efekt hormetyczny, czyli przy niewielkiej ilości tego stresu czy tych stresorów rzeczywiście może mieć to pozytywny wpływ na organizm. Różnego rodzaju związki w roślinach mogą mieć efekt hormetyczny. Sauna może mieć efekt hormetyczny, morsowanie może mieć efekt hormetyczny, wysiłek ma efekt hormetyczny, wycinanie węglowodanów czy poszczenie ma efekt hormetyczny. I teraz jeśli będziemy nagromadzać ilość stresorów, to w pewnym momencie ciało nie jest w stanie, można powiedzieć, przed tym się skutecznie bronić i po prostu to będzie stres, który będzie szkodliwy dla organizmu. Czyli jeśli my na przykład mamy typowy jakiś stres emocjonalny, kłótnie z bliskimi, nie wysypiamy się, co zwiększy dodatkowo podatność na wszystkie stresogeny. Mamy stres środowiskowy, czyli jakiś hałas, mamy stres metaboliczny, czyli złą dietę itd., itp., czy chemiczny, czyli różnego rodzaju używki, to jeszcze raz wszystko będzie się gromadzić. Nawet takie pozytywne rzeczy czy potencjalnie pozytywne rzeczy jak sauna czy morsowanie również mogą być negatywne, jeśli one, że tak powiem, będą dorzucane na kopkę innego rodzaju stresogenów. Także stres ogólnie jak najbardziej będzie kolejnym z powodów, dla których ty jesteś dupkiem albo dla ciała i dla umysłu. I osobną kategorią znowu, którą bym wyodrębnił, to są zaburzenia hormonalne i neurologiczne. Natomiast jeszcze raz, w poprzednim punkcie one, że tak powiem, już mamy predyspozycję, albo one istnieją wcześniej, tylko czasami trzeba poczekać, aż pojawią się różnego rodzaju symptomy. Natomiast w tej kategorii to są rzeczy, które my wywołaliśmy głównie i często właśnie oczywiście innymi punktami z naszej listy. Do tej pory byliśmy tak naprawdę w teraźniejszości. Mówiliśmy, że jesteś dupkiem dla swojego ciała lub umysłu lub ono jest dupkiem dla ciebie. Natomiast kolejną kategorią to jest byłeś dupkiem dla swojego ciała lub umysłu. I w tym przypadku najczęściej mówimy tak naprawdę o nieleczonych chorobach lub niewyleczonych w pełni chorobach lub interakcjach
różnego rodzaju chorób ze sobą lub właśnie tych nieleczonych, na przykład nieleczone choroby mogą wywoływać inne choroby, czyli innymi słowy jedne symptomy kiedyś będą istnieć jakiś czas, mogę się nagle okazać, że pojawiają się inne symptomy i one są bezpośrednio pokłosiem tego, że dana choroba nie została wyleczona. No, oczywiście klasykami jest cukrzyca. Też wielokrotnie powtarzałem statystyki na tym kanale, że w Polsce mamy około 2,5 miliona osób z cukrzycą typu 2, a jednocześnie szacuje się 1,5 miliona osób z insulinoopornością, czy w stanie przedcukrzycowym. Czyli innymi słowy, no, jest naprawdę spora część naszego społeczeństwa, szczególnie jeśli się wytnie dzieciaki, które no wiadomo nie są aż tak narażone na cukrzycę typu 2. Mamy naprawdę sporą część populacji, która cierpi na zaburzenia metaboliczne. I co wiąże się z tą cukrzycą typu 2? Kłopoty z nerkami choćby, tak? Może się od nagle okazać, że pojawią się kłopoty z nerkami. Oczywiście dużo większe występowanie chorób układu sercowo-naczyniowego u osób z cukrzycą. Zdecydowanie dużo większe występowanie nowotworów u osób z cukrzycą typu 2. Na przykład u kobiet szczególnie nowotworów piersi. Już wspominałem na przykład na kanale, że jeden z powodów jest to, że w piersi znajduje się około 6 razy więcej receptorów insulinowych niż w innych częściach ciała, co czyli innymi słowy po prostu kiepska dieta, częste wyrzuty insuliny będą najzwyczajniej w świecie sprzyjać powstawaniu tych nowotworów. Punkt 5, czy właściwie kategoria 5, to życie jest dupkiem. Tutaj najczęściej mamy do czynienia z różnego rodzaju właśnie czynnikami środowiskowymi, czyli, że tak powiem, w swoim otoczeniu należy szukać potencjalnie rozwiązania kłopotów. Ponownie, jest to punkt, który bez problemu można by gdzieś tam podłączyć może pod inne punkty, które omawiamy, ale uważam, że warto to rozważyć jako potencjalnie wykrywanie przyczyn. Bo na przykład, jeśli okaże się, że jesteśmy teraz w punkcie drugim, przepraszam, w kategorii drugiej, że odkryliśmy, że mamy alergię, choćby na sierść kota, to oczywiście rozwiązania tego problemu będzie trzeba szukać i tutaj mamy tą kategorię 5, jakieś czynniki środowiskowe, czyli jeszcze raz różnego rodzaju może toksyny, alergeny, również stresogeny, takie jak inne osoby, różnego rodzaju toksyczne osoby, które po prostu no, robią nam koło tyłka i człowiekowi zaczyna z czasem siadać psychika, co będzie oczywiście negatywnie odbijać się na ciele. I to jest pierwszy punkt tej 5. kategorii. Natomiast drugi to jest po prostu tak zwane shit happens, czyli gówno się zdarza, czyli po prostu mamy pecha. Albo, że tak powiem, no sami doprowadziliśmy do tego pecha, bo to jest pomieszane z poplątanym. Mianowicie różnego rodzaju mogą być zazębienia przyczyn z poprzednich kategorii. Jedna z takich przyczyn może być co, jeśli na przykład mamy kobietę, która nie wiem, ma 35 lat, ma 40 lat, że tak powiem, nie jest to wiek na zawał, ale co jeśli na przykład zdarza się u takiej kobiety zawał? Nagle może się okazać, że jeśli byśmy pogrzebali, to taka osoba ma predyspozycje genetyczne, bo okazuje się, że ma na przykład komplet polimorfizm MTHFR, który wpływa na upośledzenie metylacji i zwiększenie krzepliwości krwi. Może się okazać, że ta osoba paliła paręnaście lat, co oczywiście będzie dalej prowadzić do zwiększonych szans wystąpienia zakrzepów. Brała antykoncepcję długie lata, co ponownie znacznie zwiększa szanse wystąpienia zakrzepów. Przeszła ciążę na ten wiek, to że tak powiem, nie jest to coś, co powinno dziwić i tym samym jakby zazębienie tych różnego rodzaju czynników z różnych kategorii spowodowało zawał. Tym samym tutaj właśnie zawsze warto sobie zostawić tą furtkę otwartą do myślenia, że to nie musi być jedna rzecz i szczególnie w takim, bym powiedział, bardziej skomplikowanych przypadkach to rzadko kiedy jest jakaś jedna rzecz, ale trzeba szukać różnego rodzaju przyczyn. I ja miałem kiedyś, to jest mój dobry przyjaciel, miał kłopot natury urologicznej, powiedzmy to. Miał dosyć częste infekcje dróg moczowych i okazało się, że jedna tak naprawdę ciągnęła się bardzo, bardzo długo i tak naprawdę no, to była pełna debilitacja. On nie był w stanie zupełnie funkcjonować, libido padło, było naprawdę olbrzymia, nie będę już, że tak bym się rozpisywała, olbrzymia lista kłopotów, a to jest po prostu młody facet, więc tak naprawdę sparaliżowało mu to całe życie. I odbył parę wycieczek do urologów, było leczenie tutaj antybiotykami, natomiast była lekka ulga, ale nie pomagało. I dopiero gdzieś tam znowu, jak sobie grzebaliśmy, okazało się, że
Kłopot tak naprawdę polegał na tym, że była infekcja mieszana. Była infekcja i grzbicza jednocześnie i bakteryjna. I dopiero po likwidacji czy użyciu i jednych i drugich leków kłopot został rozwiązany. Także naprawdę warto sobie zostawić tą furtkę w głowie, że trzeba czasami powiązać te przyczyny, czy trzeba szukać więcej niż jednej przyczyny. I dopiero kategoria 6 to jest przyczyna idiopatyczna tak zwana. Czy innymi słowy, nie mamy pojęcia, co to wywołuje. Będzie się tak zdarzać, niestety. Nie jest tak, że absolutnie każdą zagadkę można rozwiązać. Jestem zdania, że naprawdę można, jeśli chodzi o takie rzeczy, z którymi się chodzi do lekarza i nie można uzyskać od lekarza odpowiedzi, uważam, że większość z tych rzeczy ma swoje rozwiązania i wcale one nie muszą być skomplikowane, jeśli się poświęci wystarczająco dużo czasu na to. Natomiast takich oczywiście chorób czy symptomów o podłożu idiopatycznym nie jest tak, że można je wykluczyć. One jak najbardziej się zdarzają. Mówiłem jednocześnie, że nie mogę mogę dać Ci system rozwiązywania kłopotów, taki ogólny system, nie mogę dać Ci nawet kompasu. Ale kompas trzymasz potencjalnie w ręce, ponieważ same symptomy, które się odczuwa, będą kompasem w takim przypadku. Warto po prostu przysiąść sobie, jeśli ktoś ma jakieś kłopoty i zrobić bardzo szczegółową listę symptomów, które się odczuwa. Bardzo szczegółową po prostu. Każda dosłownie pierdółka, nie wiem, od jakichś przebarwień na skórze różnego rodzaju, nie wiem, znamiona na skórze, wypadające włosy, nie wiem, przebarwienia gałki ocznej, zmiany na paznokciach, oczywiście jakieś symptomy, ból, w którym miejscu dokładnie on się odbywa, o której godzinie występują te symptomy, czy one występują po prostu, czy nasilają się albo ustępują po konkretnych czynnikach, czy bodźcach. Robimy sobie pełną taką listę i szczerze mówiąc, nawet jeśli ktoś ma jakiś kłopot, to i tak powinieneś tak naprawdę, ale uważam, że lepiej użyć mocniejszego słowa, musisz zrobić taką listę przed pójściem do lekarza. Nie powinno się u lekarza na miejscu, kiedy lekarz się pyta, co ci dolega, wymyślać, czy sobie przypominać, no w sumie to i to. Dobrze jest naprawdę przyjść dosłownie z listą. Dosłownie z gotową listą. Będzie ten kłopot, na przykład kłopot będzie ustępować w momencie, w którym zrobię to, kłopot się nasila, kiedy robię to. Nie wiem, jeśli na przykład mamy, nie wiem, choćby diagnozę reumatoidalnego zapalenia stanów, tak? Można, samo to, że na przykład bóle są symetryczne, będą występować w obu rękach. To są takie rzeczy, które już mogą naprawdę naprowadzać lekarza na diagnozę, więc im więcej szczegółów, tym naprawdę większa szansa, że specjalista z danej dziedziny medycyny będzie Ci w stanie pomóc. Natomiast oczywiście, jeśli Ty grzebiesz sam sobie w domu, czy chcesz pomóc jakiemuś swojemu bliskiemu, sporządzamy bardzo, bardzo szczegółową listę. Na ten moment masz już ogólną checklistę, czyli te nasze kategorie, które omawialiśmy, więc wiesz mniej więcej, co możesz sprawdzić, jeśli chodzi o podejrzanych. Masz już jakiś kompas, bądź te symptomy, które zapisałeś i razem z symptomami oczywiście też zapisujemy wszystkie leki, wszystkie suplementy, wszystkie herbatki ziołowe czy zioła, które bierzemy, zapisujemy absolutnie wszystko. Jeszcze raz musimy mieć absolutną całość, że tak powiem, czynników, które mogą potencjalnie wywoływać nasz stan. I teraz, jeśli mamy już ten kompas, mamy checklistę, gdzie idziemy, udajemy się na stronę, która nazywa się Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób. To jest tak zwany ICD-10, czyli to jest właśnie International Classification of Diseases. I to jest przeolbrzymia baza danych, która będzie, czy tak naprawdę właśnie baza klasyfikacyjna różnego rodzaju chorób. Czyli możemy sobie na przykład wejść, nie wiem, w choroby metaboliczne, choroby takie i siakie i zobaczyć, co będzie należało do danej dziedziny chorób. I w ten sposób, oczywiście jeszcze raz, wiem, że to może być bardzo ciężkie dla osoby, która nie ma doświadczenia z medycyną, natomiast wiem, że ta desperacja, jeśli ona jest dobrze ukierunkowana właśnie w ten czas, który się spędza na researchu, na czytaniu, może być naprawdę dobrze wykorzystywana. Więc potencjalnie można sobie wejść w taką właśnie międzynarodową bazę chorób i zacząć po prostu przeglądać. W momencie, w którym po prostu znajdziemy sobie jakąś potencjalną listę podejrzanych, to możemy oczywiście ją wypisać i dopiero wtedy możemy przejść do kolejnego kroku, to znaczy do robienia między innymi diagnozy różnicowej, czyli na przykład jakie symptomy występują w danej chorobie, jakie występują u mnie. I warto oczywiście pamiętać, że nie wszystkie symptomy danej choroby będą występować u danej osoby. Pojedyncze symptomy nie są absolutnie podstawą, żeby klasyfikować kogoś pod daną chorobę. Chodzi o to, żeby mieć oczywiście minimum parę
spójnych logicznie symptomów, które występują u nas i które można podpasować pod daną jednostkę chorobową. No i oczywiście ostatnim krokiem tak naprawdę powinno być udanie się do specjalisty jeszcze raz i przedyskutowanie z nim na zasadzie: panie doktorze, jeszcze raz mam tutaj swoje podejrzenia i tak dalej, do tej pory spróbowałem to i to i to, więc na przykład są to odhaczone potencjalnie jakieś hipotezy diagnostyczne, natomiast teraz uważam, że warto by na przykład sprawdzić to i to, co pan doktor o tym uważa. Lekarz ma bez cienia wątpliwości większą wiedzę niż przeciętny pacjent, więc lekarz powinien przynajmniej potencjalnie być w stanie po prostu stwierdzić: ok, dobra, możemy zobaczyć, czy na przykład nie występuje u pana ten kłopot. Natomiast oczywiście, ja wiem, że to, co powiedziałem, może być dosyć idealistyczne, bo może być tak, że lekarz nie będzie mieć dla nas czasu, albo po prostu trafi się na buraka, który uważa, że pozjadał wszystkie rozumy na świecie i żaden głos z zewnątrz po prostu nie jest wart uwagi. I co w takim wypadku? W takim wypadku warto po prostu samemu zorientować się, jakie są narzędzia diagnostyczne dla danej choroby albo ogólne narzędzia diagnostyczne, które mogłyby nam pomóc właśnie wykryć dany kłopot. I tutaj szczerze mówiąc dosyć wiem, że będzie to dziwne, ale przychodzą naprawdę nam z pomocą czy z odsieczą różnego rodzaju strony laboratoriów diagnostycznych. Jeśli wejdziemy sobie na przykład na stronę takich firm jak ALAB, czy właśnie sieci laboratoriów diagnostyka, które bardzo lubię, oni mają tam dostępnych dosłownie setki markerów diagnostycznych. I niektóre z nich, czy wiele z nich, bym powiedział, naprawdę są relatywnie tanie. Jeśli właśnie ustaliliśmy już, co nam potencjalnie może dolegać, zawęziliśmy po prostu te potencjalne jednostki chorobowe i nie udało się uzyskać pomocy od lekarza, można próbować samodzielnie po prostu wyszukać dane markery czy dane badania na stronie takich laboratoriów i po prostu z własnej kieszeni za nie zapłacić. Ostatnim punktem pomocnym nam, który może zostać uznany jako konsultacja z wirtualnym lekarzem. Nie jestem pewien, czy że tak powiem, to brzmi jakoś rozsądnie, ale jest konsultacja naszego przypadku ze sztuczną inteligencją. Wspominałem bodajże 2 czy 3 filmiki temu, że ta sztuczna inteligencja, no powiedzmy sztuczna, czyli ChatGPT w jednym z badań, które odbyło się w listopadzie, pobił lekarzy, jeśli chodzi o diagnozę, również jeśli chodzi o empatię odpowiedzi. I mimo, że tak naprawdę te rozwiązania wciąż są dalekie od, bym powiedział, świetnych, to wciąż ten czat będzie mieć nieskończenie większą wiedzę od ciebie, ode mnie, od dowolnego lekarza. Więc jeśli już ponownie mamy jakieś podejrzenia, możemy skonsultować je z tym czatem GPT. Może być: hej, kochany czacie GPT, jesteś światowej sławy lekarzem, diagnostą, dolegają mi takie i takie rzeczy, na przykład moje wyniki wyglądają tak. Jakie diagnozy byś tutaj potencjalnie postawił? Jaką byś zrobił diagnozę różnicową dla tych diagnoz, które tutaj będziesz stawiać? I oczywiście zawężając dalej do różnego rodzaju pytania, jest szansa, że oczywiście dojdziemy do sedna, do prawdy, czyli do tej słusznej diagnozy. Oczywiście przedstawione przeze mnie rozwiązania nie są łatwe, są może nawet, bym powiedział, desperackie, ale szczerze mówiąc wiem, że naprawdę wielu osobom może to potencjalnie pomóc i mam nadzieję, że tak będzie. Jeśli masz jakieś pytania, to jak zawsze zostaw je w komentarzu, postaram się odpowiedzieć, czy pytania, wątpliwości, uwagi, wszystko jest mile widziane. Pierwszy raz w życiu poproszę, to szczerze mówiąc dla mnie filmik jest taki ważny, jeśli mógłbyś po prostu gdzieś tam przesłać ten filmik znajomemu, który to potrzebuje, wrzucić na jakieś forum dla osób, które właśnie mają różnego rodzaju takie niezdiagnozowane kłopoty, będę bardzo wdzięczny. Wydaje mi się, że może być to system, który naprawdę może pomóc potencjalnie wielu osobom i warto po prostu byłoby się czymś takim podzielić z innymi. Dzięki serdeczne za wysłuchanie odcinka. Jak zawsze 3 piosenki rockowe przypięte w pierwszym komentarzu. Wszystkie linki od sztucznych inteligencji do tej międzynarodowej bazy chorób, wszystko po prostu będzie wrzucone do opisu, także tam szukać wszystkie rodzaje linków. Jak zawsze, jeśli chodzi o autopromocję, polecam serdecznie mój kurs Kuźnia Ekspertów, czyli jak samodzielnie uczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, czyli jak wgryźć się w daną dziedzinę, jak zapamiętywać informacje, jak rozumieć informacje, jak wdrażać nawet suche, teoretyczne informacje, które przyswoiliśmy, żeby naprawdę stać się samodzielnie bardzo
bardzo dobrym, jeśli nie ekspertem w danej dziedzinie i kurs odbywa się pod moją opieką merytoryczną. Również serdecznie polecam mój kurs Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, czyli jak samodzielnie uczyć się języków od A do Z, również pod moją opieką merytoryczną, aby no właśnie przestać płacić za nauczycieli, fiszki, aplikacje, różnego rodzaju podręczniki i być naprawdę samodzielnym uczniem czy adeptem, jeśli chodzi o języki obce. Jeśli interesuje Cię mój newsletter, gdzie piszę o pamięci językach, link znajduje się w opisie. Jeśli interesuje Cię zostanie patronem kanału i uzyskanie dostępu do informacji, które omawiałem w tym filmiku i w ostatnich parudziesięciu filmikach, polecam 40 zł miesięcznie. Można sobie właśnie łatwo ściągnąć te fiszki i zacząć od razu przesyłać informacje. Również w ramach patronatu jest tak zwane badanie tygodnia, gdzie publikuję najciekawsze badania, które gdzieś tam ostatnio wygrzebałem i je omawiam. Również jest forum, gdzie można mi zadawać pytania, jeśli ktoś ma taką potrzebę, a nie uzyskał z braku mojego czasu odpowiedzi na pytania w sekcji pod komentarzami. I chyba wszystko z tej strony. Dzięki pięknie jeszcze raz za wysłuchanie odcinka i do zobaczenia w następnym. Aha, jeszcze jedno, przypnę gdzieś tam w komentarzu, przepraszam, nie przypnę, właśnie wrzucę do komentarzu wypisaną tą listę kategorii do tego mojego systemu identyfikowania dupków. Jakbyś mógł po prostu polubić to, żeby ten komentarz był gdzieś na górze, ponieważ zawsze przypięty będzie tylko, staram się, żeby przypięte były tylko i wyłącznie piosenki, żeby być spójnym, że tak powiem, w publikowaniu. Dzięki serdecznie jeszcze raz za wysłuchanie odcinka i do usłyszenia w następnym.